Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj idziemy ulicą Basztową, około 1000 kroków. Każdy ma swoje kroki, wie swoją ilość kroków, więc około 1000. I poczujcie się jak pasażerowie stand-by w samolocie. Ci, którzy nie mają siły oglądać, nie chcą dowcipów, przełączają na inny kanał. Ci, co chcą śledzić, zostają w samolocie. Także będzie troszkę wrażeń, będzie nawet jeden kawał przygotowany i myślę, że już jesteście przygotowani do startu. 3, 2, 1, lecimy! Tu oto na nas patrzy Tadeusz Rejtan. Bardzo mało wezwań jest i pomników w Polsce. Tadeusz Rejtan, 34 lata życia. Czemu tak krótko? Tu polecam piosenkę Jacka Kaczmarskiego, Rejtan, upadek ambasadora. To wielki protest w czasie Sejmu Rozbiorowego, kiedy Polska podzielona. On jeden widzi czarną przyszłość i mówi weto, ostatnie liberum veto. Tylko w Wołominie jest ulica Rejtana, nie wiem czy w innych jeszcze miastach. I tutaj ten pomnik stosunkowo niedawno ufundowany na początku ulicy Basztowej, którą za chwileczkę będziemy szli. Takie przemyślenia nad właśnie momentem pierwszego rozbioru Polski w 1773. Słynny obraz Jana Matejki to właśnie Rejtan, który też miał niezłe przygody, ponieważ ten obraz był przez hitlerowców zrabowany i pod koniec wojny odnaleziony w Jeleniej Górze i obecnie jest na Zamku Królewskim w Warszawie. Ten obraz nie cieszył się popularnością, nawet chciano go, to oczywiście dzieło Jana Matejki, chciano go po prostu zniszczyć nawet, więc też polecam uwadze. No a teraz, tak jak obiecałem, czas na dowcip, który wam opowiem. Czym się różni rosyjski optymista od pesymisty i od realisty? Rosyjski optymista uczy się języka angielskiego. Rosyjski pesymista uczy się języka chińskiego. A rosyjski realista czyści kałasznikowa w domu i przygotowuje się. No, rosyjski dowcip, tak na początek. Ulica Basztowa, powiem wam kochani, wcześniej nosiła nazwę ulicy Kolejowej. Piękne tradycje kolejnictwa. Tutaj znajduje się też główny gmach dyrekcji kolei z czasów austriackich. Pokażę wam go po drodze. W czasach, kiedy panował tu pan Hitler, to ulica Wehrmachtstraße, czyli ulica Wehrmachtu. I później już ulica Basztowa, ponieważ tutaj jest piękne połączenie modernizmu ze starą substancją zabytkową. Tu po tej mojej prawej stronie mamy planty. Jak widzimy tutaj szkoła muzyczna i budynki, które powstały, są z końca XIX wieku i z początku XX wieku, czyli ten modernizm z czasów austro-węgierskich, taki odpowiednik wiedeńskiego ringu. Mamy tutaj też oczywiście Akademię Muzyczną. Zobaczmy, Państwowa Szkoła Muzyczna Żeleńskiego w tej części. Przecinając Krowoderską, podchodzimy pod najbardziej charakterystyczny budynek, tak zwany Basztowa Lot. Wszyscy kojarzą nazwę Basztowa Lot. Czemu zmieniono nazwę, za chwileczkę opowiem. Tutaj Izba Przemysłowo-Handlowa, polecam mój odcinek o ulicy Długiej, Mała Turcja. Tramwaj przejeżdża, a tutaj jest ulica Sławkowska, kolejny już vlog, który zrobiłem ulicy Sławkowskiej. Też polecam uwadze osobne vlogi. Także przecinamy ten dom pod globusem i podchodzimy pod Basztową Lot. Proszę, już nam się wyłania budynek Basztowa Lot. Dlaczego Lot? Bo w tym budynku mieściło się długi czas polskie linie lotnicze, narodowe linie lotnicze. Ale ten budynek wcześniej, kochani, należał do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks. Typowy przykład modernizmu. Zobaczmy, potężny jeszcze był projekt na budowanie wieży o wiele wyższej. No niestety nie było pozwolenia, bo tu chciano zrobić też Manhattan z wielkimi wieżowcami, więc ograniczono tą liczbę pięter i cały czas była tu nazwa Basztowa Lot. Przed kilku laty zmieniono, powrócono do nazwy Stary Kleparz. Zobaczmy, nazwa Stary Kleparz. Ludzie czekają na tramwaj i tutaj ta nazwa powróciła
jakby właśnie ze względu na targowisko kleparskie, które jest tuż obok, jest dobry targ warzywny części, można różne produkty dostać. Natomiast w czasach okupacji nazistowskiej to już był konsulat niemiecki. To jest ciekawe, że konsulat powstał rok przed wybuchem II wojny światowej i tutaj mieścił się konsulat niemiecki, a w czasie okupacji hitlerowskiej było tu Ministerstwo Propagandy III Rzeszy Goebbelsa, więc tu drukowano propagandowe plakaty, to wszystko, co niszczyło nie ludzi, czyli unmenschlich. Tak, i podchodzimy zaraz pod budynek Akademii Sztuk Pięknych. Puste targowisko w godzinach wieczornych. Super nowoczesny, można by rzec awangardowy budynek Feniksa był najwyższym wysokościowcem w Krakowie. Żelbetowa konstrukcja budynku wznosi się na 7 pięter i jest ukoronowana dwukondygnacyjną wieżą. Zaprojektowany jako budynek mieszkalno-użytkowy, mieścił komfortowe mieszkania, ekskluzywną salę kinową, a nawet sale restauracyjne. Tak, tuż obok budynku Akademii Sztuk Pięknych budynek Głównej Dyrekcji Kolei Państwowych i oczywiście pomnik grunwaldzki, zniszczony przez hitlerowców, odnowiony, wstawiony w to samo miejsce Jagiełło na koniu. Zobaczmy z tej góry. Natomiast skupmy się jeszcze na tutaj dyrekcji. Koleje państwowe zaczęły swoją działalność już po XIX wieku, w czasach Wolnej Republiki Krakowskiej. I taki potężny budynek miały właśnie koleje. To była kolej górnośląsko-krakowska. Projektantem dworca na przykład był wrocławski architekt. I oto widok spod Barbakanu na Akademię Sztuk Pięknych, ASP. To najstarsza polska uczelnia plastyczna. Liczy sobie już ponad 200 lat. Została utworzona na mocy statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze w końcu XIX wieku była tu szkoła rysunku i malarstwa, gdzie ponad 20 lat stanowisko dyrektora zajmował Jan Matejko. I tu płyta właśnie upamiętniająca krakowskiego Leonardo da Vinci. Jan Matejko kierował oddziałem kompozycyjnym zwanym Meisterstulą. Najzdolniejsi uczniowie wybrani przez samego mistrza zajmowali się malarstwem historycznym. Uczęszczanie do Meisterstuli uważano za wielkie wyróżnienie. Tak wspominano Matejkę. Dyrektor, mistrz Matejko, dla nas był raczej jakąś legendą, czymś nierealnym. Mistrza się prawie nigdy nie widziało, ale się czuło, że on jak korona na wieży mariackiej gdzieś tam w górze był i zdobił naszą szkołę. Jako też i nadawał sens całemu istnieniu tej instytucji. O mistrzu mówiło się szeptem, jakby się obawiano, aby nie posłyszał lub żeby nie zamącić nierozsądnym słowem lub głośnym stąpaniem po schodach jego wielkiego spokoju. A tu podglądamy mistrzów.
I tutaj znajdowało się kiedyś stare targowisko, na którym sprzedawano drewno. Później sytuacja się zmieniła, zaczęto przekształcać w ogród. Basztowa jest zaliczana do jednej z najpiękniejszych ulic Krakowa, miasto Ogród. W czasach średniowiecza biegł tędy szlak handlowy łączący Kraków ze Śląskiem i stały tu jedynie malutkie parterowe domki, często drewniane. Większość z nich pełniła rolę zajazdów. Nazwa nawiązuje do zachowanych fragmentów murów miejskich z basztami. Tu w tym budynku mieszkał nawet Stanisław Wyspiański, jak widzicie, jak i Feliks Młynarski. Ekonomista i bankowiec, więc idealnie dopasowany do tego budynku. Kiedyś na tym miejscu stał hotel centralny. Potem rozpisano konkurs, miał być tu Palace Hotel Bristol krakowski. No, rozpisano ponownie konkurs i zamiast tego stanął właśnie gmach Banku Polskiego, już prawie stuletni. Realizacja Teodora Hoffmana. Ten oto największy budynek to dawne starostwo krakowskie, cesarsko-królewskie, austro-węgierskie. Później już przejęte przez Małopolski Urząd Wojewódzki, który jest po dziś dzień. Kiedyś na szczytach były narożne neorenesansowe wieżyczki, które zastąpiono taką płaską kondygnacją. Największy budynek w obrębie ringu, obrzeża Plant. Jak widzicie, przeszliśmy ulicą Basztową, która jest ulicą kontrastów. Z jednej strony planty, Stare Miasto, po drugiej stronie monumentalne budowle z początku XX wieku. Ludzie lubią kontrasty. Dziękuję Wam pięknie, że wytrwaliście do końca tego vloga, za subskrypcję, polecenia mojego kanału, które są niezwykle ważne. I zachęcam do oglądania innych wideo, na przykład tutaj, który już sąsiaduje z tą ulicą, to vlog Diabeł Jama Rosenstock. Tuż za mną już dworzec główny, to będzie temat kolejnego już odcinka, także zachęcam serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!